Dzień dobry mordeczki, witam w najnowszym odcinku na programie 50 na pół. Dzisiaj jesteśmy w Londynie. A co się kojarzy z Londynem? Królowa. Tak, idziemy na wywiad z królową. Siemanko, dzień dobry. Skończyliśmy kręcenie. Proszę? Mordeczki. Siemanko, dzień dobry. Mordeczki kochane. Skończyliśmy zdjęcia. Wracamy dzisiaj do Polski. Czy lecimy do Polski? W sumie już nie wiem. Chcę wam pokazać coś pięknego. Kamera moja, kamera filmowa, telefon. 200 000, 15 000, 3000. To jest kamera, na której pracowaliśmy. Kamera Arri Alexa Mini. Pierwszy raz miałem okazję pracować na sprzęcie takiej klasy, no już filmowej. W sensie tym to już można robić rzeczy, które pójdą do telewizji. Już nikt nie pogardzi tą jakością. Nigdzie na świecie chyba. Można i film do kina na tym zrobić i wszystko. W sumie nie taki diabeł straszny. To jest piękne w ogóle, kurde, w kamerach, że jak się nauczysz dobrze obsługiwać kamerkę za 2000 zł, to jak w pewnym momencie chwycisz kamerę za 200 000 zł, to też mniej więcej będziesz wiedział, co z nią zrobić. Bo to nie jest wcale tak, że sprzęt się robi bardziej skomplikowany, im droższy się robi, nie? Ale ta kamera akurat jest prosta. Oczywiście to jest głupie porównywanie tej kamery w ten sposób, bo no to jest... Nic nie jest tu ustawione, ale mam 15 minut z tą kamerą. Ostatnio chciałem coś dla was nagrać. Fajna zabawka. Wziąłbym sobie taką. Tak? Może no niestety muszę ją zabrać już tobie. Także koniec. Papa Alekso, papa. Tęsknię za nią. The worlds can be one together, cosmos without hatred, stars like diamonds in your eyes. Goodbye, moon man. You say goodbye, moon man. Goodbye, moon man. Goodbye, moon man. Oh, goodbye. Papa Alekso, papa. Shut the fuck up! Fajnie się filmowało na tej Alexie, ale muszę przyznać, że dla mnie taki ciężki setup jest dość krępujący, bo ja lubię mega spontaniczne łapanie kadrów i taką ciągłą obserwację rzeczywistości fotograficzną. I tego się trochę nie da robić z taką dużą kamerą, więc to jest już taka półka, na której znaczy tak długo jak komplikujesz sobie życie idąc do poziomu mniej więcej A7S Sony, to w zasadzie nic nie tracisz, bo nie ma tej dolnej granicy, od której się odcinasz. Natomiast jak już idziesz w stronę dużych kamer, to już są po prostu rzeczy, których nie jesteś w stanie zrobić, bo twój sprzęt jest za profesjonalny, w cudzysłowie. Kurde, w sumie chciałbym spędzić w Londynie trochę czasu bardziej na spokojnie i tak sobie pozwiedzać, pooglądać, poczuć ten klimat. To, co my tutaj robiliśmy, to było takie wariactwo. Za szybko. To było przegięcie, naprawdę, to było przegięcie. Mam dziwne wrażenie, że dzisiaj się spóźnimy na samolot, ale zróbmy sobie w międzyczasie Q&A. Kasia pyta, czy czujesz, że twój angielski dorównuje poziomowi Kasi i mógłbyś udawać przed kimś native speakera? Jak myślisz, Kasia? Tak. Ja myślę, że Kasia brzmi naturalniej i zna więcej. Znaczy, ja cały czas się czasem pytam, co coś znaczy, ale też są sytuacje, w których ja wiem rzeczy, że ty mnie pytasz na przykład. Znaczy w sensie w słownictwie jakby są rzeczy, których ty nie wiesz, których ja nie wiem, ale no ty wiesz więcej. A czy mógłbym udawać native'a? No w Stanach na pewno, nie? No w Stanach to jakby
ludzie mówią z różnymi akcentami i nie trzeba. No czy w Wielkiej Brytanii, no to raczej bym nie mógł się tu wmieszać w tłum Brytyjczyków, ale to jest... Mówienie z akcentem chyba przestaje być naprawdę problemem w dzisiejszych czasach. Jest bardzo dużo ludzi, którzy nie mówią idealnie, perfekcyjnie jak prezenter z BBC czy CNN-u, no a pochodzą z danych krajów, więc nie przejmujcie się swoim akcentem, naprawdę. Czy ten nasz film fabularny to będzie bardziej 10 minut, czy bardziej godzina? Bardziej 10 minut, myślę, że nawet wręcz w tych okolicach. Czy pamiętasz ten moment, kiedy zdałeś sobie sprawę, gdzie jest twoje miejsce na tym świecie? Myślę, że w moim przypadku to tak płynnie przychodziło, bo odkąd byłem dzieckiem, chciałem być dziennikarzem zajmującym się grami wideo. Chciałem być jak dziennikarze Secret Service. I to było takie moje marzenie. No i w pewnym momencie życia to osiągnąłem, natomiast chyba jeszcze sobie nie zdawałem sprawy z tego, że to, co dla mnie było w tym najważniejsze, to nie było to, że to są gry, tylko to, że to jest takie jakby tworzenie kontentu, tworzenie treści dla ludzi. Martyna pyta, Londyn czy Nowy Jork? Które miasto bardziej przypadło ci do gustu? Myślę, że Nowy Jork. Londyn wydaje mi się nie aż tak, znaczy na skali świata nie aż tak dużo różny od Polski, od Warszawy na przykład. No nie wiem, nie jest jakiś bardzo niezwykły dla mnie, chociaż no miałem tutaj mało naprawdę czasu, żeby zwiedzać sobie to tak jak chcę. Muzyczne zagadki Kasi. Kasia śpiewa piosenkę i zgadujemy, co to jest. Wpisujcie w komentarzach. Zagadka numer 2. Kto nie skacze, ten sport. Hop, hop, hop. To jakieś tak głupio, to Q&A wznowimy po lądowaniu w Warszawie. Dobry wieczór Państwu, w imieniu Polskiej Linii Lotniczych Lotów. Następne pytanie. Jak rodzina Kasi zareagowała na to, że powiedziałeś im, że nagrywasz na YouTubie? Myślę, że oni wiedzieli wcześniej, częściowo. No byli bardzo mili, w sensie tak, nie mieli nic przeciwko. Będę ciągnąć walizkę. Nie mieli nic przeciwko. Jesteśmy w Polsce. To jest właśnie... Polska. To jest Polska. Tak wygląda. Paula pyta, co najbardziej urzekło cię w Londynie podczas pierwszej wizyty? Czy teraz będąc tam kolejny raz to zjawisko zrobiło na tobie duże wrażenie, czy po odwiedzeniu tylu pięknych miejsc Londyn nie wygląda już tak interesująco? Przyznam, że duże miasta zaczynają mi się trochę powtarzać w głowie. One są różnorodne, ale jednocześnie coraz więcej widzę takich schematów na zasadzie o, tutaj też jest Ippudo, tutaj też jest Shake Shack, tutaj też jest Apple Store. Nie wiem, myślę, że powoli dojrzewam do momentu, w którym bardziej się zacznę zajawiać naturą niż miastami. Ale odpowiadając na pierwszą część pytania, moja pierwsza wizyta w Londynie była... strasznie chciałem zobaczyć przejście, słynne przejście, gdzie zostało zrobione zdjęcie z okładki płyty Abbey Road, właśnie Beatlesów, ponieważ byłem i jestem wielkim fanem Beatlesów i dla mnie to była taka pielgrzymka do Mekki. Mówiłeś, że za pierwszym razem zrobiło ci się na tobie wrażenie, że to jest takie wielkie miasto, a teraz nie. To prawda, Kasiu. Londyn był wówczas największym miastem, w jakim byłem i najbardziej taką wielką, przytłaczającą metropolią i Piccadilly Circus wydawało mi się takim strasznie rozświetlonym w ogóle skrzyżowaniem pełnym ludzi, a no teraz nie. Cześć widzowie. Mordeczki. No to tyle, jeśli chodzi o vlogi The worlds can be one together. w 2017 roku. Goodbye, moon man. You say goodbye.